Tak więc witajcie na następnej wyprawie. Ty się zmieścisz w ogóle? Będę musiał. Możesz zejść na dół, wiesz? Bo ci na głowę wejdę. Dziś zabierzemy Cię w podróż na spokojną wyprawę do schronu i biurowca byłych zakładów PKP. Pewnego słonecznego zimowego poranka doszliśmy do wniosku, że trzeba sprawdzić kolejne miejsce zaproponowane przez widza. Wiadomość była krótka. Obok budynku stoi grzybek i nie wiem, dokąd on prowadzi. Tak więc szable w dłoń i idźmy sprawdzić nieznane. Ale swoją drogą myślałem, że jak to będzie schron pod ziemią, to będziemy się kulić tutaj, albo iść na czworaka, albo coś takiego. Jak zwykle tak jest. A widzę, że tutaj to człowiek idzie wyprostowany jak król. Leciał do góry z ciepłą wodą. Ale wiesz, dwie rzeczy. Zobacz, jaka jest wilgoć na ścianie. No. W sensie, że wiesz, woda schodzi w dół, więc to wszystko przecieka. Aha. Ale Zobacz jeszcze, jakie to wejście jest w ogóle. Zobacz jeszcze, jakie to wejście jest w ogóle wielkie. W porównaniu do innych schronów. no, ale Nie. drzwi nie działają już. Mam nadzieję, że nikt nam drzwi nie zamknie tam u góry. Jakby co, halo, policja, proszę nas wyciągnąć, ale zobacz, co tu w środku jest. Dawaj, bo jestem ciekaw. O! Wiesz co? Jest taka opcja, że ja bym nie był głośno, bo nie wiem, czy może nad nami ludzie nie pracują. Swoją drogą, ja nie wiem, czy my po prostu w piwnicy czyjeś nie jesteśmy. No nie, chyba nie. Zobacz, są te jeszcze. Nadmuch do schronu, z zewnątrz ciągnął skażone powietrze, filtrował, a tym jak się kręci, działa. No. To wiesz, to cały system działa, a tu był silnik, znaczy jest silnik elektryczny. Ale wiesz, w razie jak on padnie, to jest właśnie ten ręczny mechanizm. Tak. Dobra. Swoją drogą, No. tylko wiesz, tak jak ty z Konradem byłeś w tym schronie, ta maszyneria była dużo większa, to jest... Tak, to jest malutkie. Ale wiesz, tutaj idzie też ta rura z powietrzem. No bo to jest chyba to jedno pomieszczenie, powiem ci szczerze. No i jest wydech, tylko nie widzę tej zapadni, żeby... Wiem, zamknąć dobrze. No. No zobacz, że tu już są jakieś półki i są też normalne drzwi dalej. Co my tu mamy? Stary Lubin. Właśnie jakieś gazety tam też. I zobacz, betonowe drzwi są. Nie stalowe, tylko betonowe. Też tak robili, betonowe drzwi. Dobra, półeczki. Ketchup pikantny. Ale przez to, że dalej coś w nim jeszcze jest. Czajniczek. Skład telewizorów. A, bo to nie jest połączone. Myślałem, że do tego pomieszczenia Cukuba jest. A to się ciągnie dalej. A co mamy tutaj? Tu jest balia na wodę. Według mnie. A tutaj jest taka komórka. I jakieś baniaki na olej i serokopiarka. Tu jakieś dokumenty są. Trochę za mocno. Z 2008 roku jeszcze. Wykaz robocizny materiałów podzespołów ciężkich użytych przy naprawie wagonów. No bo to są odolany. I tutaj naprawiają i generalnie zajmują się całym taborem kolejowym. A zobaczmy gazetę, z którego roku jest. 2007. To był 2008 wcześniej. A tu gazeta z 2007. To chodźmy dalej. Nieznane. Zobacz, tu jakieś mogły Ale wisieć patrz, na że- ścianach pierdoły. W sensie, no jakieś ogłoszenie, coś takiego, ale zobacz, znowu jest te główne wejście najmocniej obmurowane. No. Tak samo tutaj, że też mocne drzwi i taki, wiesz... Przedsionek. No, ciężko powiedzieć, że śluza czy coś takiego, ale takie, wiesz, odseparowanie się od świata zewnętrznego. Mhm. A tu chyba już w ogóle wchodzimy do tego budynku, wiesz? Aha. Stary. Jak my żeśmy to zrobili? Magic. Patrz, to jest wielkie. Stary, tu jest wejście na górę jeszcze. Zobacz, hala pierwsza, warsztat, takie jest zawory. Hala kotłowni, acetylen, nowa dnia. Rura awaryjna. Zobacz. Książka napraw
bieżących wagonów. Ciekawe, czy jakaś data będzie. Na pewno gdzieś jest. Czekaj, prześwietlasz trochę? Dobra, ja idę za dalej, to co tu chcę zostań. Chyba wyjść. Na zewnątrz. Łączenie wagonu. Wstawienie. Wyszczególnienie robót. Tylko mnie data interesuje, żeby wiedzieć, do której mniej więcej to działało, ale to całe to pismo jest świeże. To naprawdę nie widać, że ta książka jest... Naprawdę nie widać, że ta książka jest jakaś dojechana przez czas czy coś takiego. To naprawdę wygląda, jakby dopiero co zostało zostawione. Mega klimat. Tu jaka wielka hala jest. To wygląda jak jakaś kotłownia. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Tak, to wygląda, jakby tu była jakaś kotłownia. Fajnie, co? Wchodzisz sobie schronem, a wychodzisz do takiego wielkiego pomieszczenia i w ogóle do całego budynku. Jeszcze wiele rzeczy przed nami, mam nadzieję. Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, No. ale te książki nie są jakieś zniszczone przez czas. To wygląda, jakby dopiero ktoś je położył Mi tutaj. się wydaje, że jacyś eksploratorzy je tutaj wyciągnęli, wiesz? Tak, ale to wiesz, to może mieć maksymalnie parę lat. Biuro Projektów Kolejowych. 83 rok opracowania. Zobacz, jaki ten zegarek i ta popielniczka taka stara, hardkorowa. Tu. Znaczy to nie jest popielniczka, tylko ten, luksfera. A na ścianach co wisi? Zobacz, termometr, jakieś instrukcje, temperatura wody w kotle. Powiem Ci tak, w tamtą stronę... Tu masz jeszcze ciśnieniomierz jakiś. Woda niezdatna. Pewnie do spożycia. Słuchaj, Łukasz, tam nic nie ma tak naprawdę. A tutaj jest wejściem dalej, tylko nie wiem, co tutaj jest. Wiesz co? Z tego, co patrząc na górze, to jest jakby wyjazd albo syp, coś takiego, bo to jest taka... Jak pchniemy, to otworzymy? Nie. Nie, one nie są zamknięte. Nie, otworzymy je. Pewnie jesteś? Nie, coś za nimi chyba stoi, wiesz? No. Czekaj, wiesz co, ja włożę tam GoPro z drugiej strony, zobaczymy. No, będzie najrozsądniej. Mam nadzieję, że było to tego warte. Chodź na górę. A to w prawo mówię, że nic nie ma. Znaczy tu w prawo to jest to, co ty chodziłeś. To jest to samo. Widzisz? No. Z drugiej strony wejście. A czekaj. Tu jeszcze coś jest, patrz. A, widzisz. I patrz, budynek, administracja, zasilanie. A tutaj są pornuski. Pornuski? Pornuski, ale O, to nie halupy sobie będziemy tam bijemy. wchodzić. Znaczy możemy wejść. Tu mi się wydaje, że po prostu któryś z bejków miał, wiesz, kojo do spania, tak? No. Ale wiesz co, I Lubina. tak samo to by tłumaczyło te dziewczynki, co tutaj leżą. Prawda? Też mi się wydaje, że one po prostu sobie umilał czas. Ty mówisz, że tam można wejść na górę, tak? No, to tak, dawaj tam jest na klatka górę. schodowa. Dawaj na górę. No to trzeba zobaczyć, co jest na górze. Tylko wiesz co, to jest ten budynek, który widzieliśmy z zewnątrz, więc tu trzeba uważać. A że nikt tutaj nie pracuje dalej. No właśnie, wiesz, tu farba odchodzi, więc wygląda na opuszczone, ale właśnie, żeby się nie okazało, że to jednak w użytku jest. Mamy jakieś toalety. Instrukcja postępowania w wypadek pożaru. Kibelki. Większość pomieszczeń u góry jest pusta, widzę, wiesz? To jest biurowiec po prostu. I następna rzecz, która świadczy o tym, że bejkowie tutaj się sprowadzali. Tylko zakładając, że ten budynek należał do PKP, No. po prostu opuścili go, wyciągnęli wszystkie biurowe rzeczy, jakie się dało i zostawili go samemu sobie, ale to musiało być stosunkowo niedawno zostać opuszczone, bo zobacz, w jakim stanie łazienka jest. No widzę właśnie. Spoko, to nie? No. W dobrym stanie. Tak naprawdę to wiesz, ten budynek w każdej chwili wystarczy umeblować, odmalować i jest gotowy do użytku. A czekaj.
Ja na następne pomieszczenia sprawdzić. O wodę zadbali. Jak widzicie, obiekt typowo biurowy i pod takimi obiektami bardzo często właśnie w okresie PRL-u w Polsce były budowane schrony i do nas stają do dzisiaj. Takie małe jak ten, co widzieliście na początku. Wszystkie są drzwi pozamykane? Tak, a tam jest małe biurowe pomieszczenie. No tak jak tutaj. To był po prostu jeden duży biurowiec, co nie? No. To swoją drogą ciekawe, czemu PKP go zostawiło opuszczone, że nowe biurowce założyli, czy na co chodzi. Ciężko mi powiedzieć. Ostatnie piętro przed nami i zbiornik wyrównawczy od ogrzewania. A zobacz, że okna plastikowe, jak nówki. Sprzątasz czy odlatujesz? Odlatuję. A zobacz, tu musiało być coś ważniejszego. Bo zobacz, że jest cała rozdzielnia. Patrz, tu była serwerownia domowa. Taka mała, no. Ale wiesz, niby małe, ale na cały ten budynek spokojnie wystarczało. No, w tym miejscu mogło być IT takie. A jak coś potrzeba od IT, to nigdy ich nie ma. Albo jeżeli twoją stronę mają zrobić, to ją zrobią, ale... Inaczej to jest zawsze tak, że jeżeli coś działa, to za co wam płacimy, a jeżeli coś nie działa, to za co wam płacimy, czemu to nie działa. Tu jeszcze w tej serwerowni zobaczcie kalendarz 2013 rok. 5 lat. W sumie to 7. Nie wiem, kiedy opublikujemy ten film. 20, 30. A tu widziałeś, jaki jest zamek? Zobacz, na tych drzwiach jest, na tych drzwiach nie ma. Ciekawe, co tutaj było, że musieli mieć taki... Wiesz co, nie wiem jak u Ciebie było, jak byłem w podstawówce czy w innych szkołach. Zawsze jak były takie mocniejsze drzwi i taki zamek, to zawsze komputery tam trzymali, żeby coś, wiesz... O, ale z drugiej strony była ta serwerownia, a tutaj... Nie wiem, to puste pomieszczenie po prostu. Chociaż zobacz, jest coś takiego, taka puszka. No. Ale to chyba nie. A chociaż nie, bo to z drugiej strony jest ten serwer. Wiesz, był. serwerownie z drugiej strony to mogli puścić kable właśnie przez ścianę i puszczały jakby sygnał, coś takiego. Może gdzieś to dalej szło. Jest tutaj jeszcze gdzieś jakieś przejście dalej? Jedyne przejście jakie jeszcze jest, to jest z łazienki jakby na strych. A drabinka? No. Sala. Zamknięta. Chodź zobaczymy, czy da radę wejść tutaj. To jest chyba wyjście na dach, a nie na strych. Nie, na strych! Nie, na dach. To jest dach, Łukaszu. Daj latarkę na chwilę. Bo ja tak... Ale po oczach dostaję. Łukasz się tam wspina na górę, a tutaj zobaczcie. Dobra, tu są... Ta część jest dalej pracująca, więc wolałbym, żeby nas nie widzieli. I teraz mam rozkminę, bo na dach technicznie da się wyjść, No. tylko pytanie, czy my się chcemy pokazywać na nim. Ale no, co na dachu jest śnieg, jeszcze spieprzymy się na dół. Ale jest możliwość wyjścia, tak? Tak, bo wiesz, Popchnąłem tą klapę do góry, otwiera się. tylko właśnie to jest PKP i dookoła są... No ja tu też widziałem przez okno, że ludzie już chodzą, wiesz? No. No, możemy zawijać powoli. Najgorsze jest to, że ciekawość kusi. Dobra, nie ma co kusić losu. Takie szklanki to chyba każdy w domu ma. Niekoniecznie z taką zawartością. One są wyłączone? No. Off, no to nie włączajmy. Może na sam koniec. Tu też są wszystkie powyłączone. I zobacz, są pozamykane drzwi. Ale tu jest otwarte. Biurek, puste pomieszczenie. Takie wykładzinki. Ale widać, że ten budynek ma już ładnych parę lat, gdzie jest opuszczony. Bo nie ma już tego numeru 112, który jest w użytku od paru lat, tylko klasycznie jeszcze jak ładnych parę lat temu. 998, 997, 999, wyszczególnione na każde numery. No i klasyczna instrukcja. I myk. No i tutaj kończy się nasza wyprawa po małym, ale fajnym budyneczku. Małym, ale intensywnym. Dokładnie, bardzo fajne były podziemia. Więc jeżeli doceniacie naszą pracę, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze ostatnie odcinki, dajcie łapkę w górę, no i Do zobaczenia na następnej wyprawie. cześć! I zobacz, jak ci się śnieg odbił na mikrofonie. To jest pajęczyna.